Faraon jest filmem minimalistycznym. Minimalistycznym w sensie wykorzystania środków filmowych. Posługuje się niezwykle precyzyjną i przemyślaną stylistyką. To jest taki film, jak Państwo zobaczą kilka pierwszych minut, to od razu Państwo widzą, w jaki sposób wizualnie ten film jest organizowany. Widać tutaj dosyć poważną inspirację malarstwem egipskim. Ja mam tutaj kilka slajdów, na których widać takie podstawowe cechy tego malarstwa, czyli przede wszystkim płaskość i taką jednoplanowość. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy postać, no i z tyłu jakieś takie tło. Prawda? Ta postać jest płaska w zasadzie i właściwie to wszystko. Prawda? Jeśli pojawia się architektura, to monumentalna. Nie widzimy tutaj w ogóle takiego codziennego życia. Nie ma miast, miasteczek, wsi, targu na przykład. Czyli nie ma takiej obfitości szczegółów. Nie widzimy obozu wojskowego. Wszystko, co niepotrzebne w kadrze, zostało usunięte. I poproszę następny slajd. O właśnie. Proszę Państwa, elementem tego minimalizmu jest symetria. Zobaczą Państwo, że symetria jest tutaj podstawową zasadą organizacyjną. Symetria uosabia w tym filmie porządek, ład, cywilizację. Co ciekawe, w taki sam sposób, to jest film o konflikcie, jeśli Państwa interesują fabuły. Generalnie nie zachęcam do zainteresowania fabułami, bo fabuły są powtarzalne. Wiecie Państwo, fabuły są nieciekawe. Styl, obraz to jest interesujące. No, ale jeśli Państwa interesują fabuły, to ten film przedstawia konflikt między kapłanami a młodym faraonem, przy czym oni są wszyscy ukazywani tak samo. To znaczy właśnie w sposób symetryczny. W takich dosyć rzadko spotykanych w kinie ujęciach, w których postać jest usytuowana centralnie i bardzo często gra en face, wprost do kamery. Z reguły, jak Państwo wiedzą, postać usytuowana jest nieco bocznie, tak? I jest zwrócona pod pewnym kątem do kamery, tak żeby wydobyć lepiej trójwymiarowość. Tutaj chodziło o inny, przeciwstawny efekt, prawda? Czyli właśnie, żeby te postacie maksymalnie spłaszczyć. Ale wracając do tego motywu, Ramzes XIII i jego otoczenie ukazywani są tak samo jak kapłani. Tak jakby ten sposób organizacji sugerował, że ich konflikt jest w gruncie rzeczy pewnym pozornym konfliktem. Jest jakimś konfliktem zrytualizowanym. To zresztą ten film się zaczyna od takiego ujęcia, w którym dwa żuki walczą ze sobą, ale one walczą, ale tak się posuwają jednocześnie. Jest to taka metafora Egiptu, w którym trwa walka o władzę, ale ta walka jest na tyle zrytualizowaną walką, że nie doprowadza do unicestwienia tego państwa. Tak? Świat się toczy swoim trybem. Jeśli pojawia się chaos, to on jest kojarzony z ludem i rewolucją. Ten fragment, który tutaj Państwo widzą, pochodzi z niezwykle wizualnie emocjonującej sceny narady kapłanów. Ja bym poprosił teraz o następny slajd. Jeszcze następny. I jeszcze następny. Tak. Jest 4 kapłanów, którzy ze sobą rozmawiają. Zobaczą to Państwo w filmie. I ta rozmowa jest właśnie kręcona w takich planach. Maksymalnie uproszczonych, symetrycznych, zminimalizowanych. I poproszę następny slajd. No właśnie. Tutaj to jest ojciec Ramzesa XIII i po jego prawej, a naszej lewej stronie mają Państwo następcę tronu Ramzesa XIII, a jego adwersarz kapłan po prawej stronie. I to też jest takie symetryczne ujęcie, w którym te strony konfliktu są zrównoważone. No, to znaczy ten film, chociaż on w warstwie fabularnej mówi coś innego, mówi, że pojedynek
kapłanów z faraonem to jest pojedynek na śmierć i życie. To jest coś, od czego zależy wszystko. To w warstwie wizualnej ten film przekazuje inną treść. Mówi, to jest pewien rytuał. Ktoś może zginie, ktoś może nie zginie, ale Egipt będzie taki, jak był zawsze. I poproszę następny slajd. O właśnie, to też jest taki symetryczny. I jeszcze następny. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, jeśli pojawiają się ujęcia, które nie są oparte o taką regułę symetrii, to one są kojarzone z ludem i chaosem. Tu mają Państwo kapłana w idealnie symetrycznym, przepięknym w ogóle ujęciu. I w następnym slajdzie, mogę prosić, mają Państwo lud, taką chmarę, do której ten kapłan przemawia. Prawda? Czyli z jednej strony mamy porządek, a z drugiej strony chaos. A więc, proszę Państwa, można powiedzieć, że mimo zawirowań i konfliktów Egipt istnieje, zastygły w takich powtarzalnych od stuleci rytualnych gestach i taka hieratyzacja i teatralizacja to jest następna cecha stylu filmowego tego filmu. I tu bym poprosił o następny slajd. O właśnie. To są takie pośmiertne zabiegi na faraonie. Jak Państwo zobaczą, wygląda to nawet bardziej niż w tym slajdzie, to widać na filmie, wygląda to jak scena teatralna, na której odbywa się jakiś taki dziwny, hieratyczny spektakl. Ten efekt teatralności wzmacnia też usytuowanie postaci wprost do kamery. W tych slajdach widać też specyficzne operowanie barwą, to znaczy ono jest minimalistyczne. Zobaczą Państwo, z reguły te kadry są wyprane z intensywniejszych barw, takie właśnie utrzymane w takim szaroburej kolorystyce. Jeśli jest jakiś element barwny, to z reguły jeden, na przykład jakiś element biżuterii wyraziście niebieski albo coś w tym rodzaju. Stosunkowo rzadko pojawia się takie intensywnie niebieskie niebo na przykład. Ścieżka dźwiękowa też jest bardzo interesująca i też minimalistyczna, bo ten film jest bardzo przemyślany. Otóż na tę ścieżkę dźwiękową składają się takie stylizowane śpiewy i efekty akustyczne. Nie ma tutaj takiego chwytu, który jest bardzo potoczny w kinie, czyli takiej muzyki budującej nastrój, takiej muzyki, która stanowi dla widzów rodzaj takiej podpowiedzi emocjonalnej, która mówiłaby widzom, jak mają reagować, czy to, co widzą, jest smutne, czy śmieszne. Proszę zwrócić uwagę, że muzyka najczęściej tak właśnie funkcjonuje, prawda? Jak tam bohaterowie, coś im się dzieje dobrego, no to jest wesoła, jak tam coś się smutnego dzieje, no to jest smutna, tak jakby widz się sam nie umiał domyślić, prawda? Tylko potrzebuje takiej podpowiedzi. Jeszcze jedna rzecz, o której można wspomnieć, to indywidualizacja bohatera. Ci kapłani są do siebie podobni, mają ogolone głowy, to jest ten właśnie motyw z Hawksa zaczerpnięty, natomiast Ramzes XIII jest taką jedyną wyróżniającą się postacią. To jest ironiczne, że on ma sobowtóra, prawda? Ale tak poza tym to jest to przeciwstawienie bohatera zbiorowego temu bohaterowi indywidualnemu jest tutaj wyraźne. Proszę Państwa, zarówno Prus, jak i przynajmniej w deklaracjach twórcy starali się nie wartościować tego konfliktu, nie zajmować miejsca po której ze stron sporu kapłanów z faraonem, ale to jest raczej niemożliwe w filmie. To znaczy w filmie zawsze musi być jakiś dobry i jakiś zły. I w tym wypadku o tym, kto jest dobry, a kto zły, decydują takie cechy, które wyposażony jest aktor, tak? Jerzy Zelnik, gwiazda tego filmu, czyli jest młody, przystojny, naiwny, co zjednuje mu sympatię widza, choć jak się nad tym zastanowimy z Cineira et Studio, to dojdziemy do wniosku, że w gruncie rzeczy kapłani mają równie mocne racje w tym konflikcie.
słowo, ale dosłownie słowo na temat odczytania tego filmu w takim kluczu politycznym, bo to jest oczywiście możliwe, to znaczy, tak jak powiedziałem, filmy historyczne mówią nie tyle o czasach, które przedstawiają, ile o czasach, w których są realizowane. I tutaj ta analogia do tego niezmiennego, tu propos Sengarde oczywiście, no bo gdzie tam Polsce Gomułkowskiej do Egiptu, ale ta analogia niezmienności władzy w Egipcie i takich jakichś rytualnych walk o władzę do sytuacji Polski połowy lat 60., ta analogia może być przedstawiona.